Wzięłam się za gotowanie, dawno nie robiłam rosołu, więc czas, aby ugotować rosół i tym razem robię go wyłącznie na kurczaku gospodarskim. I po raz pierwszy zapiekam najpierw warzywa w piekarniku. Ponoć dzięki temu rosół jest jeszcze lepszy i jeszcze smaczniejszy. I tak sobie myślę, że to już jest powoli czas, kiedy mogę już wyłączyć piekarnik i wrzucić warzywa do mojego wywaru. Najpierw jeszcze sól. Ale widać, że już się robi taki ładny żółty. Więc tyle na razie. Jak to zrobić? Ale ładnie tu pachnie. Seler. Por. Jestem ciekawa, ok, jeszcze tak przyprawę. No wiecie co, jak tylko tyle. Liście laurowe nie mam. Ziele angielskie. I wzięłam się jeszcze za ciasto. Tym razem robię tartę z rabarbarem. Jak tylko zobaczyłam rabarbar w sklepie, to stwierdziłam, że biorę i zrobię ciasto, które robię w sumie co roku z przepisu rozkosznego i to jest rabarbar z tymiankiem i z miodem. A tutaj to ciasto jest z odrobiną soli, więc ono jest takie słodko-słone i lekko kwaśne. Dzięki temu, że mamy tutaj rabarbar. Bardzo lubię takie połączenie. No i tutaj dałam nieco mniej cukru niż jest w przepisie. Tutaj mamy miód, więc może być. No. I zaraz wsadzam do piekarnika i będzie pyszny deser. No i ciastko wyszło w ten sposób. Nie jest jakoś mocno słodkie. Nawet już nie sypałam z wierzchu cukrem, pudrem, tak jak to miałam zwyczaj robić wcześniej. Także to już sobie
darowałam. No i wyszło bardzo dobre, tak mocno owocowe, bo tego rabarbaru wyszło całkiem sporo. No i tutaj mamy rosół i powiem Wam, że no wyszedł zupełnie inny, ale bardzo dobry i wyłącznie na kurczaku gospodarskim, na pieczonych warzywach. No i dodałam tutaj mnóstwo pietruszki, zarówno poszłam do ogrodu po zioła, ucięłam trochę pietruszki, ale jeszcze dodałam więcej z zamrażalnika. Jedyne, czego mi tutaj brakowało, to jeszcze lubczyku. Także też poprosiłam mamę, żeby mi przy najbliższej okazji zerwała ze swojego ogrodu, sobie posiekam i zamrożę, albo nawet w całości takie większe liście lubię dodawać właśnie do zupy, bo lubczyk dodaje fajnego aromatu. Bardzo dobry rosół, także idealnie. Jestem przygotowana na jutro. Ciastko też jest pyszne. Czasami moje poranki są powolne. Nie dlatego, że nie chce mi się wstać, tylko dlatego, że chcę celebrować ten moment. Zwykle schodzę na dół jeszcze w piżamie, w szlafroku, jeszcze trochę zaspana i zaczynam swoje małe rytuały. Zaparzam moją ulubioną kawę z nutą marcepanu albo może dziś truskawki z kremem. Sam zapach sprawia, że zatrzymuję się na chwilę. Zdecydowanie to kawa dla przyjemności. Piję ją małymi łykami, patrząc jednocześnie przez okno, czasami na deszcz, a czasami rozkoszuję się promieniami słońca. Czekam na te dni, kiedy będę mogła wyjść z kawą do ogrodu. Jeszcze teraz jest trochę za zimno, ale marzy mi się poranek z trawą pod stopami i kubkiem w dłoni na moim leżaku. Czekam na to. Potem zerkam do komputera bez presji. Po prostu lubię wiedzieć, co się dzieje. Czasami odpiszę na kilka maili, przeczytam komentarze, analizuję, planuję. W głowie zaczynam układać sobie dzień. W międzyczasie sięgam po mój kolagen, małe nawilżenie mózgu i skóry od środka, a potem czas się ogarnąć. Trening. Dzisiaj zrobiłam sobie wyzwanie i są to pompki 10 minut. Robię to dla siebie. Potem zalewa mnie fala endorfin, zresztą jak zawsze, i ekscytacja, że zrobiłam coś dla siebie. I wiesz co? Czuję się genialnie. Opowiadam Ci o tym, bo odkąd zaczęłam na nowo znów celebrować poranki, spuszczam totalnie z tonu, nie spinam się tak bardzo, czuję się zdecydowanie lżej, jakbym zdjęła z siebie kilka kilogramów stresu. I może Tobie też to pomoże? Jeśli masz wolną chwilę, zrób to dla siebie. Zaparz sobie coś pysznego, usiądź bez pośpiechu, weź głęboki oddech i po prostu bądź. Tylko Ty, tu i teraz. Czasami właśnie takie momenty są najważniejsze. Zaczynam dzień tym razem szybko, ale po mojemu. To znaczy wszystko robię w tempie ekspresowym, tyle że ekspres ma czasami przystanki i ja tak mam. Pierwsze co robię po przebudzeniu to oczywiście poranna toaleta. I tak codziennie myję włosy. Wiem, że dla wielu to hardcore, ale nie lubię kiedy choć trochę są nieświeże. Na pewno kojarzycie moje ulubione kosmetyki. Od lat jestem wierna szamponowi Yumi i odżywce Pro Salon z granatem i aloesem.
To jest zestaw, który nigdy mnie nie zawiódł. Tego dnia postanowiłam zrobić krótką kurację. Nałożyłam sobie odżywkę, włosy zawinęłam w czepek, potem owinęłam ręcznikiem i zeszłam na dół, żeby odpalić muzykę. Bez tego mój poranek się nie liczy. Bardzo to lubię. Potrzebuję dźwięku, żeby się obudzić i wejść w dobre obroty. No i zaparzyć sobie rumianek. To mój sposób na delikatne rozpoczęcie dnia. Następnie wracam do łazienki, spłukuję włosy, rozczesuję. To taki mój spokojny, ale też nie do końca moment, bo czasami się szarpię z tymi włosami, kiedy łazienka pachnie kosmetykami, a ja już czuję, że to będzie dobry dzień. Sięgam też wtedy po zapachy, to jest właśnie ten moment i wybieram perfumy, zapach w zależności od pogody i nastroju. Dziś postawiłam na lekką mgiełkę Dipot z ziołową nutą w tle, a do tego Acqua di Parma, Mandarino di Sicilia. I te perfumy pachną świeżością, letnim słońcem. To są Włochy, to jest Sycylia, to jest mandarynka, to jest cytryna, cytrusy. Bardzo świeże i niezwykle orzeźwiające, więc sprowadzam do siebie lato, pomimo mrozu za oknem. Makijaż robię szybko, ale precyzyjnie. Potrzebuję chwili skupienia. Często pytacie, więc to jest podkład L'Oreal Infallible. I już. Dopijam rumianek, muzyka dalej gra, włącza mi się taniec. No i moi drodzy, rozpoczynam suszenie włosów, a najpierw zaczynam od grzywki, póki jest ona jeszcze mokra, bo wtedy najlepiej i najłatwiej mi się ją stylizuje. Mówiłam Wam, że jest to jedna z moich lepszych włosowych decyzji, czyli grzywka. Tak, i dalej to podtrzymuję i dalej podcinam ją sobie sama. Natomiast dalej jeszcze męczę się z suszarko-lokówką. Nie znalazłam swojej idealnej, ale jak tylko znajdę, to dam Wam znać. Znowu włącza mi się taniec. A tu możecie zobaczyć fryzurkę i to, że już jestem ready. Zajęło mi to jakąś godzinkę. Godzinkę potrzebuję, żeby ogarnąć to wszystko. Na sam koniec zbieram wszystkie moje graty, czyli laptopa i inne rzeczy potrzebne mi do pracy. Sprawdzam, czy aby na pewno mój kot ma jeszcze karmę w miskach i dolewam mu świeżej wody. Zerkam do lodówki, czy jest coś, co mogę zabrać na śniadanie do pracy. Sięgam po swoje suplementy, popijam ostatni łyk herbatki i lecę. Tylko że co chwilę o czymś sobie przypominam. Wracam się po paczkę, którą muszę dziś odesłać. Kojarzycie mój ostatni haul z Zary? No właśnie, większość rzeczy wraca z powrotem. Potem przypominam sobie, żeby odpalić odkurzacz, żeby mieszkanie
choć trochę się ogarnęło, kiedy mnie nie ma. W końcu wsiadam do auta, odpalam silnik i ups, nie mam telefonu. Wracam. Tak, potrafię być totalnie zakręcona, zdarza mi się, nawet dość często. W międzyczasie mój kot stwierdza, że to idealny moment, żeby dać nogę z domu, ale całe szczęście zdążyłam. I tak mniej więcej wygląda mój szybki poranek. W teorii wszystko zaplanowane, w praktyce życie. Ale najważniejsze, że zdążam. No, prawie zawsze. Dobra, możemy jeszcze raz jechać. Moi drodzy, dziękuję za Waszą obecność, że byliście ze mną, że jesteście ze mną cały czas. Wasza Aleandra.